That's it for my Polish. To tyle, jeżeli chodzi o polski. Tim asked me to give my testimony. Tim też poprosił mnie, żebym złożył przyznanie świadectwo. It doesn't involve drugs. To nie ma nic w związku z żadnymi narkotykami. Doesn't involve sexual addiction or alcoholism or anything crazy. Żadnych seksualnych uzależnień, alkoholu i niczego takiego zwariowanego. But it is a testimony all the same. Ale nie każde świadectwo jest takie samo. So, well, I was born and raised in a Christian family. Urodziłem się i wychowałem w chrześcijańskiej rodzinie. Both my parents love the Lord with all their hearts. Obydwoje, i mój tata i moja mama kochali Pana z całego swojego serca. And they taught this to me at a very young age. I od początku uczyli mnie tej myśli. I really don't remember when I first committed myself to the Lord. Nie pamiętam takiego momentu, czy takiej chwili, kiedy tak naprawdę oddałem swoje życie Bogu. I remember that always being a very important thing in my life. Po prostu zawsze pamiętam, że to było ważną częścią mojego życia od zawsze. So I grew up with a love of God. Więc wychowałem się w takiej miłości, z taką miłością Bożą, miłością. But no goal, no purpose. Ale bez jakiegoś większego celu. My only goal was to grow old and stay out of debt. Moim jedynym celem było po prostu dorosnąć, żyć i umrzeć. And so one day I was 15 years old. Kiedy miałem 15 lat, pewnego dnia, I was at a youth convention conference. Byłem na takiej konferencji młodzieżowej. And my life was ruined. I moje życie was ruined already? Już moje życie już było zdruzgowane. My first girlfriend had broke up with me. Moja pierwsza dziewczyna ze mną zerwała. That was it. To było masakra. Then my world was only this far. It was very small. Więc mój świat generalnie był taki... taki mały. So, during worship at this, during the worship service, podczas uwielbienia na tej konferencji, I was down at the front. Przyszedłem naprzód. I was on my knees crying to God. I padłem na kolana i płakałem przed Bogiem. Telling God, everything I do fails. Panie, wszystko co robię się nie powodzi. I have no power on my own. Nothing I do works. Nie mam żadnej mocy, siły, nic nie wychodzi tak jak powinno. I feel empty and useless. Czuję się pusty i bezużyteczny. And that's exactly how He needed me to be. I to było właśnie takie uczucie, jakie powinno się wtedy czuć, jak Pan Bóg chciał, żeby się czuć. The music continued to play. Muzyka dalej grała. I continued to cry like a baby. Dalej płakałem jak dziecko. And then suddenly there was silence. I nagle zapadła cisza. And I heard one word. I usłyszałem jedno słowo. Poland. Po polsku. Polska. Przepraszam. Yes. Then the music came back. Muzyka wróciła. The musicians had never stopped. Oni tak naprawdę nie przestali grać muzycy. I had quit crying. Przestałem płakać. So I felt a real peace inside. I poczułem wielki pokój w środku. My mind was quieted, calm. Mój umysł był taki wyciszony i spokojny. So I stood up. Więc wstałem. And I walked back to where I had been sitting. I wróciłem na swoje miejsce, tam gdzie siedziałem. And on my seat was a magazine. Na moim siedzeniu było czasopismo. It had all the upcoming missions trips. I były w nim zawarte różne oferty misyjnych wyjazdów. I had not touched it. Nie otwierałem jej. But when I came back, it was open. Wcześniej nie otwierałem do tego czasopisma, jak wróciłem na miejsce, to ono było nagle otwarte. And on that page was a trip to Poland. I na stronie, na której było otwarte, była taka taki misyjny wyjazd do Polski. And so I decided at that moment I was going on that trip. I w tym momencie postanowiłem, że jadę na ten wyjazd. And
And that trip became my world, I my life. I w tym momencie ten wyjazd do Polski stał się nagle tym moim światem, którego wcześniej nie miałam do takiego momentu. I did everything to raise money to go on the trip. Robiłem wszystko, żeby zebrać pieniądze na ten wyjazd. It was very expensive. Bo był bardzo drogi. For a 15-year-old. Dla 15-latka. I sold food. I did work, manual labor. Sprzedawałem jedzenie, pracowałem w bibliotece, jak tylko mogłem. So we drove to Houston to go to Poland. Pojechaliśmy do Houston, żeby polecieć do Polski. And everybody on the trip. I wszyscy na tej wycieczce. There were 14 of us. I było nas 14. Their parents were writing checks. Którym reszta tych moich kumpli z wycieczki wszyscy mieli czeki od rodziców z wypisanymi pieniędzmi. Nobody had raised enough money. I nikt nie zebrał do... Tak, oni nie mieli wystarczająco, więc rodzice musieli... Aha, tak, czyli oni też zbierali, ale nie zebrali tyle, więc rodzice musieli im podpisywać czek, podpisywać. But they wrote me a check because I raised too much money. Aha, a mi nie wypisali. They didn't write you a check? They did. They did even though you had too much? Yeah, they gave me money back. Tak, to byli parents or No, the organization. Aha, organizacja, która organizowała ten wyjazd, wypisała mi też czek, który zwracał mi pieniądze, bo i tak miałem bo za dużo zebrałem. So I took that as a sign. Więc odebrałem to jako znak. Because there was no way I came up with that much money. Bo nie było innej opcji, żebym miał zebrać. Nie możliwe, że on sam zrobił coś takiego. To Bóg musiał być. Tak. So someone had given more money than they told me, and I got that. Więc ktoś dał mi więcej pieniędzy niż miał dać. Niż obiecywał. Przepraszam, zupełnie Okay. And so I knew God wanted me here in Poland. Więc wiedziałem, że Pan Bóg chce mnie tutaj w Polsce. I returned from that trip totally in love with Poland. I wróciłem z tej wycieczki totalnie zakochany w Polsce. The Polish people and the Polish food. Z Polski. Po co ja tłumaczę, jak wszyscy rozumieją? No, z polskim jedzeniem i polskich ludziach. Polish women. Daria. So, that trip was in 2006. Ta wycieczka była w roku 2006. And so every day since that trip, I have been working to return. I każdego dnia, odkąd wróciłem z tej wycieczki pracowałem, żeby tu przyjechać. God had given me a goal in front of me and a reason to keep breathing. Pan Bóg dał mi cel, żeby dążyć, taki cel, który napędza mnie do życia. I finally had something other than being old. W końcu miałem coś innego niż tylko starzenie się w życiu. So I trained myself, not in Polish, unfortunately. Więc ćwiczyłem siebie nie w polskim niestety. But mentally and spiritually I prepared myself. Ale mentalnie, duchowo starałem się przygotować na ten wyjazd. And that is when God led me to Evangel University. I tak też Bóg postawił mnie, czy też posłał do Ilan. Nie? Evangel. A to nie jest rozmowa? Nie, Evangel to ma kilka tysięcy osób. Aha. To jest już taka konkretna. Okej. Czyli tak, do takiego półwystarczy. No. Do szkoły. Wiecie o tym. So I partially chose Evangel because on a map it's halfway between Texas and Poland. Wybrałem tą szkołę, ponieważ na mapie jest dokładnie w połowie drogi między Teksasem a Polską. I have still never seen snow on Christmas. Się nie I've never seen widziałeś. snow
on Aha, Christmas. nie widziałem śniegu w święta, nie przeżyłem tego uczucia, że pada śnieg w święta. Cold. I'm not used to cold. Nie przywykłem do zimna. So to prepare myself for Poland, I moved to Missouri. Więc przygotowując się na wyjazd, na bycie w Polsce, wjechałem do Missouri, to jest stan, gdzie zimny mają śnieg dotąd. Czyli tak. Yes. So, while my reasons for going to Evangel weren't the best. Więc moje powody, żeby udać się do tej szkoły, były jak... Nie najlepsze. Czyli chciałam się przygotować, dlatego tam pojechałem, więc to nie był jakiś najlepszy. God has used Evangel to shape my life in a way that I couldn't imagine. Ale Pan Bóg użył, ze względu na moje powody, to Pan Bóg użył tej szkoły, żeby kształtować moje życie. I thought I had it all figured out. I was fine. Myślałam, że wszystko mam poukładane, że wszystko jest w porządku. I thought I knew everything I needed to know already, and college was just a formality. Myślałam, że już wiem wszystko, co powinienem wiedzieć, a ta szkoła to jest tylko formalność. But then he gave me professors who made me feel stupid. Ale postawił w mojej drodze profesorów, którzy sprawili, że czułem się jak głupek. People who spoke into my lives in areas I didn't even think needed attention. Ludzie, którzy przemawiali do mojego życia w tych sferach, w których potrzebowałem, jak się okazało. So I began studying music. Zaczęłam uczyć się music technology. Zaczęłam uczyć się muzycznej technologii. U nas tak się mówi, na muzyce. Czyli tak, to bardziej theory more? Practical? Practical. Okay. Czyli takie bardziej tak, muzyki praktycznie grania. So I knew where I was going with my life, to Poland. Więc nadal wiedziałam, gdzie kieruje się moje życie, czyli do Polski. But I had no idea what I was doing with my life in Poland. Ale nie miałem pojęcia, po co tam jadę w sumie. So I was just taking classes, enjoying life. Więc tylko żyłem sobie zajęciami, żyjąc życiem. So one day I totally, I don't know how to say this, I should translate. I fell in love with music in that sense. One day. One day. Okay. No więc i tak pewnego dnia po prostu zakochałam się w muzyce. Yes, it became my life. Stało się moim życiem. 10 hours a day. 10 godzin dziennie. Recording music. Nagrywając muzykę. Writing music. Pisząc muzykę. Practicing. Ćwicząc. Not enough. Nie wystarczająco. So I concluded that I was going to be an audio engineer. Radio... Sound technician. Tak. Więc... Aha, tak. Czyli w pewnym momencie po tym wszystkim wpadłem, że jednak chyba Pan Bóg chce, żebym był akustykiem. But of course, for God in my life, that was all too attainable. That didn't even make sense in English. I'm sorry. Nie akustykiem, ale ktoś tam Maksymalnie siedzenie w studiu, tak. Audio engineer, no. takim technikiem. Yes. I had been taught by a youth pastor that if you can attain your dream by yourself, if it doesn't scare you, it's probably not from God. I też potem dostałem jakby takie słowo od mojego lidera młodzieżowego, że prawdopodobnie jeśli Twoje marzenia... Jeżeli jesteś w stanie sam realizować swoje marzenia, to... Prawdopodobnie nie są nad Bogiem, jeżeli jesteś sam w stanie realizować. I thought moving to a different country was scary enough. Myślałem, że przeniesienie się do innego kraju jest i tak wystarczająco przerażające. But people do that all the time. Ale ludzie przecież i tak cały czas tak robią, mnóstwo ludzi.
So it's really not that tough. Więc to nie może być aż tak bardzo trudne. God had bigger plans for my future. Pan Bóg tak naprawdę, jak się okazuje, ma jeszcze większe plany do mojego życia. So in my music business class, God spoke to me again. I na tych moich zajęciach z muzyki pewnego razu Pan Bóg znowu do mnie przemówił. He put an idea in my head that actually scared me. Włożył pewnie pomysł, czy też ideę do mojego umysłu, która mnie przeraziła. But it was also very exciting. Ale z drugiej strony była też bardzo ekscytująca. To run a record label here in Poland. Żeby tutaj w Polsce założyć One that is... Założyć. wytwórnię? Nie, tak? Nie. Green light go? Green. A record label of Christian musicians writing music for the youth, for non-Christians. Taką wytwórnię, w której chrześcijańscy muzycy tworzą muzykę, tworzą muzykę i wydają ją dla niewierzących. But one that followed the model of the Levites in the Old Testament. Ale podążając za przykładem Lewitów w Starym Testamencie, And who wrote a new song to God every day. Którzy, podążając za tym przykładem Lewitów w Starym Testamencie, którzy każdego dnia tworzyli, pisali dla Pana nową pieśń. So I went back to my room and wrote all of this down. I typed it all out. Wróciłem wtedy do mojego pokoju, wszystko natychmiast zapisałem sobie. More came to me as I typed. I w trakcie jak pisałem, to jeszcze więcej myśli i rzeczy do mnie przychodziły. Ideas that sound ridiculous. Pomysły, które brzmiały bezsensownie. A new song every day. Nobody does that. Nowa piosenka każdego dnia, przecież nikt tak nie robi. A whole team of songwriters in 3 different cities. Cały zespół różnych muzyków działających w różnych miastach. I wouldn't have thought up this stuff for myself unless I wanted to starve. Nie wymyśliłbym sobie tego, sam bym na to nie wpadł, na taki pomysł, chyba że chciałbym budować. But while I was writing this, I felt the same peace as when God had first spoken to me. Ale pisząc to wszystko, poczułem ten niesamowity pokój, ten sam, który czułem wtedy, kiedy pierwszy raz Pan Bóg do mnie przemówił na tym objawieniu. So I've been praying every day to God to put the right people in my life. Więc codziennie modliłem się do Boga, żeby stawiał na mojej drodze odpowiednich ludzi, którzy będą mnie prowadzić i w tym wspierać. Because this idea, this goal is too big for one person or even 20 people, but it needs God and working through many people. Bo ten pomysł jest za duży, za wielki, żeby jedna osoba sobie dała z nim radę, nawet 20 osób, czyli po prostu to jest za dużo, więc prosiłem Boga o ludzi. So that is why I'm here today. Więc dlatego jestem tutaj teraz. To complete my degree, I need a practicum. Żeby skończyć rok? Nie, sam studium. To jest program magisterski, albo to dokończyć. Żeby więc dokończyć ten program w szkole muszę odbyć też praktyki. And also, I had not been to Poland in 5 years, and I was going crazy. 6 years. No, yeah, 5 years. No a przez ten cały czas, jak nie było mnie w Polsce, czyli to było 5 lat, to dostałem szału. You can't get pierogi in Texas. Ponieważ nie można dostać pierogów w Teksasie. So that's why I'm here. That's my testimony. Więc dlatego tu jestem i oto moje świadectwo. That's all, folks. To jest królika baksa, czyli